Cześć, jestem Luiza i prowadzę podcast Stories with Luiza. What do you do? Moim dzisiejszym gościem jest Matylda. Bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. Zanim zaczniemy, jeśli podoba Ci się content, który tworzę, zachęcam Cię do zostawienia lajka, łapki w górę i do subskrybowania mojego kanału. Jakbyś mogła się przedstawić i powiedzieć, so what do you do? Cześć, ja jestem Matylda, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło. Ja jestem reżyserem wakacji, czy jestem rezydentem, teraz aktualnie na Krecie Wschodniej w Grecji. Dziękuję. Jakbyś mogła powiedzieć właśnie, na czym polega Twoja praca, jakie są główne obowiązki, na czym polega Twój typowy dzień? Tak, jeśli chodzi o obowiązki rezydenta, no to przede wszystkim to jest opieka nad turystami, takie sprawienie, żeby goście czuli się zaopiekowani, żeby czuli się bezpiecznie i żeby mieli najwspanialsze wakacje w swoim życiu. Jeśli chodzi o takie obowiązki rezydenta i taki tydzień typowy rezydenta, to ten tydzień nie zaczyna się od poniedziałku, tylko od niedzieli. W niedzielę przyjeżdżają do nas nowi goście, żegnamy też stare turnusy, no i w poniedziałek prowadzimy spotkania informacyjne, gdzie opowiadamy właśnie o wycieczkach, o tym, co się dzieje na wyspie, o tym, co się dzieje w okolicy, co można zobaczyć w hotelach. Też dajemy tutaj propozycje na różne wycieczki, na wynajęcie samochodów. No i oczywiście opiekujemy się turystami i mówimy też o ubezpieczeniu, o takich też papierologii, o wylotach. No i tak dalej. We wtorek mamy właśnie dyżury. W środę znowu witamy nowych turystów i żegnamy poprzednie turnusy. W czwartek znowu prowadzimy spotkania informacyjne. W piątek mamy troszeczkę relaksu dla siebie, ale to, że jest dzień wolny, nie oznacza, że nie odbieramy telefonów, tylko wręcz przeciwnie, zawsze jesteśmy tutaj do dyspozycji. W sobotę mamy znowu dyżury. Dyżur to jest takie coś, że siedzimy właśnie w hotelu. No i oczywiście zajmujemy się gośćmi, rozmawiamy, dalej proponujemy różne tutaj możliwości, żeby co zobaczyć, co takiego można zwiedzić. Dziękuję. Czyli tutaj skupiłaś się właśnie na tej pracy bezpośrednio z turystami, z gośćmi, żeby ich przedstawić, żeby przedstawić, jakie są możliwości tutaj atrakcji. A jak wygląda Twoja współpraca właśnie z hotelami, z przewoźnikami? Bo też jest chyba dużo tej pracy organizacyjnej, czyli trzeba zorganizować właśnie przejazdy właśnie z lotniska do hotelu. Jak to wszystko wygląda, ta współpraca? Tak, to jest właśnie niesamowite, że tyle osób się składa na wakacje all inclusive, bo goście przylatują na lotnisko, tam oczywiście nasz kontrahent tłumaczy właśnie do jakich autokarów właśnie goście muszą wsiąść, a goście właśnie wsiadają do autokarów. Oczywiście musimy mieć dobrą współpracę z kontrahentem, jesteśmy przyjaźni, komunikatywni. W hotelach tak samo. No jeśli tutaj ktoś by miał niedobry kontakt z recepcją, no to wiadomo, że nic nie załatwi, ale akurat ja w swoich hotelach mam wspaniałe kontakty, są wspaniali ludzie, wszyscy są uśmiechnięci. Też tutaj w Grecji żyjemy takim rytmem siga siga, czyli powoli, powoli wszystko właśnie załatwiamy. No i jesteśmy wszyscy uśmiechnięci i wszystko się udaje. A jeżeli mogłabyś powiedzieć o liczbach, czyli na przykład ile masz tych hoteli, ile masz przewoźników i czy na przykład w ciągu jednego dnia musisz ileś hoteli odwiedzić? Aktualnie ja mam pod opieką 8 hoteli. Teraz mam około 200 turystów łącznie pod opieką. Mamy teraz aktualnie jednego kontrahenta, który właśnie oferuje tutaj wycieczki, oferuje tutaj właśnie te autokary i wszystkie przejazdy. Jeśli chodzi o same hotele, no to to wszystko zależy od przylotów. Są takie hotele, które są hotelami gwarancyjnymi, czyli że zawsze tam są właśnie turyści, albo takie hotele, które są hotelami allotmentowymi, czyli jeśli ktoś kupi wakacje, to dopiero wtedy jedziemy. To jest taka zasada, że jak jest powyżej 9 osób w hotelu, no to wtedy robimy spotkanie informacyjne, a jeśli właśnie nie ma, no to wtedy jesteśmy po prostu pod telefonem. Czyli właśnie to jest też taka praca, rezydentura to jest też taka praca koordynacyjna, czyli ogarniasz różne rzeczy, musisz mieć właśnie też ten dobry kontakt zarówno z turystami, jak i z hotelarzami, przewoźnikami. Czy możesz powiedzieć, co Ci się podoba najbardziej w tej pracy, a co Ci może sprawia trudność lub jakie są wyzwania? Co lubię najbardziej, to najbardziej podróżowanie.
Praca w turystyce daje naprawdę sporo możliwości. To, że można właśnie jeździć samochodem obok przepięknych klifów, tak jak tutaj mamy właśnie przepiękny widok. Możemy w przerwie wykąpać się w morzu, poopalać się, tak, jest cudownie, świeci słońce. Mentalność w ogóle ludzi tutaj akurat w Grecji jest przecudowna. Oni są tak przesympatyczni, są przepomocni i po prostu do rany przyłóż. Jeśli chodzi o wyzwania, no to wiadomo, wszystko zależy od gości, tak? Ludzie są różni i praca z ludźmi jest z jednej strony fantastyczna, ale jeśli trafi się niestety ktoś tutaj konfliktowy, no to wiadomo, że jest przykro. I takim największym wyzwaniem dla mnie osobiście jest to, że trudno mi było sobie przetłumaczyć w głowie, że nie mogę zadowolić wszystkich w 100%. To jest takie najtrudniejsze. Ale myślę, że nie można zadowolić nikogo w 100% w każdej branży, w każdej dziedzinie i w każdej pracy. Takie, jakbyś mogła dać jakieś przykłady wyzwań, czy tutaj ktoś trafił do lekarza? Oczywiście, no to tak, sprawy tutaj medyczne, lekarskie to w sumie są najcięższe przypadki, no bo nigdy nie wiadomo, co będzie dalej. Ktoś trafia właśnie do szpitala i tak samo szpital tutaj informuje, czy ta osoba może wylecieć, to oczekiwanie, to przekładanie właśnie lotów. Oczywiście wszystko jest skoordynowane, ale jest to taka trudna sytuacja, żeby właśnie być w stałym kontakcie z rodziną, jeśli nie ma tutaj gość właśnie rodziny na miejscu. Jeszcze z takich trudniejszych sytuacji to wydaje mi się, że jeśli ktoś nie za bardzo rozumie zasady hotelowe, to jest trudne. To, że trzeba na przykład szanować też inne osoby w hotelu. Często się zdarzają jakieś tutaj niespodzianek, nie, niespodzianki, dokładnie tak, niespodzianki. Czasami też właśnie trzeba się wymeldować wcześniej, co tutaj czasami powstają różne małe konflikty z tego powodu, ale z takich poważniejszych ja osobiście, no jedyne to takie właśnie momenty ze szpitalami, ewentualnie jak na przykład w tamtym roku była sytuacja, że były pożary, to akurat nie w moich hotelach, ale w hotelach u koleżanki właśnie były ewakuacje z hoteli, no to było takie trudniejsze. Ale to są rzadkie przypadki. Rzadkie przypadki, czasami też oczywiście są trzęsienia ziemi, tutaj akurat na Krecie niezbyt poważne. W tamtym roku akurat było takie podobno największe w ciągu 15 lat. Ale ja jestem z Katowic, jestem przyzwyczajona, tak, przyzwyczajona do takich właśnie tąpnięć w Katowicach, więc nie było to jakieś takie bardzo przerażające. Myślę, że podałaś takie przykłady, które są zrozumiałe. Chciałam się podpytać, jak to się wszystko zaczęło, bo obecnie jesteś rezydentką w Grecji, na Krecie i jesteś tu już jakiś czas, ale czy możesz przybliżyć swoje poprzednie doświadczenia i co doprowadziło cię właśnie do tej ścieżki? Tak, ja wcześniej byłam animatorką. W sumie wszystko się zaczęło 5 lat temu. Zdałam maturę, był wtedy właśnie COVID i ja jestem po szkole plastycznej, po szkole artystycznej, byłam 6 lat właśnie na jubilerstwie. No i później tak szukałam czegoś innego, no bo ta biżuteria nie była taką pierwszą potrzebą właśnie jak była sytuacja z COVID-em. No i znalazłam nagle właśnie ogłoszenia z firmy animacyjnej, dostałam się, wysłałam tam właśnie zgłoszenie, przyjęli mnie od razu. No i byłam w polskich hotelach i na swoje pierwsze animacje jechałam autostopem. Miałam zapisane na kartonie właśnie nazwę miejscowości, to były Rowy, polska miejscowość. Dojechałam tym autostopem, popracowałam 2 tygodnie i zostałam przeniesiona do Albanii. To był mój pierwszy sezon właśnie w Albanii i jakoś tak wszystko się zaczęło. Jak już zaczęłam, to już ciężko jest z tego wyjść i pracowałam jako animatorka to i w Albanii, i w Turcji, w Grecji też, ale na wyspie Samos, w Tunezji, w Szwajcarii, we Włoszech, w Austrii, w Czarnogórze, także troszeczkę tego było. Każdy kraj miał coś innego. Wszędzie działy się zupełnie inne rzeczy, inni ludzie, inna kultura, ale właśnie ta możliwość, że można było pozwiedzać, to jest tak fantastyczna sprawa z tą turystyką. Co prawda, jeśli ktoś by na przykład chciał zasięgnąć stabilizacji, to jest to troszeczkę trudniejsze w tej pracy, ale tak na razie bez tutaj większych zobowiązań, no to jak najbardziej praca marzeń. Ja ogólnie uwielbiam podróżować, lubię być w nowych miejscach, lubię poznawać nowe kultury i mieć tą imersję właśnie. I niezwykle to jest inspirujące, że tyle krajów zobaczyłaś.
A czy możesz powiedzieć właśnie, ile mniej więcej czasu spędziłaś w każdym z tych krajów orientacyjnie? To tak, to w Albanii byłam 3 miesiące w pierwszym sezonie, później w Turcji pracowałam 4,5 miesiąca, potem była wyspa Samos grecka, na której się urodził Pitagoras, ten matematyk, to tam spędziłam 2 miesiące, potem pracowałam również w Albanii, tym razem w Sarandzie byłam i tam byłam 4 miesiące, potem byłam w Czarnogórze 2 miesiące, w Tunezji 1,5 miesiąca i też były też takie kierunki zimowe, bo pracowałam też w Alpach, w Austrii, w Szwajcarii, we Francji i we Włoszech, czyli te właśnie wszystkie kierunki alpejskie też zwiedziłam, ale to tak bardziej na krócej. Tutaj ja wolę jak jest słońce, jak jest ciepło, lubię właśnie morze niż tutaj jakieś sporty zimowe, ale to też jest coś innego wartego uwagi oczywiście. Ja bardzo niesamowita historia, żeby tyle krajów zobaczyć, żeby mieć takie przetasowanie. Moje kolejne pytanie będzie właśnie, jakie są cechy i umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu? Czy rzeczywiście trzeba znać kilka języków, czy można znać angielski i też będzie ok, bo być może zainspirujesz inne osoby do tej samej profesji, bo czasami ktoś może zrezygnować nie chcąc, nie mając na przykład mając przekonania, że trzeba znać kilka języków, żeby być rezydentem. No i właśnie chodzi o te predyspozycje. No to tak, jeśli chodzi o język, to ja znam angielski w stopniu komunikatywnym, tak żeby się dogadać. Wiadomo, że popełniam błędy, ale trzeba sobie w głowie przedstawić to, że w tych krajach akurat, które wymieniłam, to też jest drugi język tych osób, więc też popełniają błędy. Jak się to zrozumie, no to ta bariera w głowie znika, to jest takie dość istotne. Także angielski, no i ja akurat opiekuję się głównie polskimi turystami. Jak byłam animatorką, też prowadziłam różne takie właśnie show wieczorne, no to wtedy dla wszystkich gości w języku angielskim, no ale to właśnie tak komunikatywnie, a jeśli chodzi o takie cechy, które są najważniejsze w pracy rezydenta, też animatora, no to komunikatywność, asertywność, żeby też nie dać sobie wejść na głowę, żeby być uśmiechniętym, pozytywnym, żeby być empatycznym też przede wszystkim, no bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Jeśli chodzi o to, kto by tutaj się nie nadawał do tej pracy, to mi się wydaje, że tacy introwertycy. Introwertycy, którzy właśnie nie chcą spędzać czasu z ludźmi, osoby, które chciałyby popracować 8 godzin, zamknąć drzwi od pracy i wrócić do domu, no to też tutaj nie nadawałyby się do tej pracy, no bo to jest praca tak naprawdę 24/7. Tak, no bo są telefony wieczorne, są też transfery wieczorne, zawsze trzeba być pod telefonem. Jeśli chodzi o animację, to też blok tutaj animacyjny jest i poranny, i popołudniowy, i wieczorny. Animatorzy też jeżdżą na lotnisko, nam pomagają. A właśnie jeżeli chodzi o... Dobrze. Jeden mikrofon, ale zainwestuję, słuchajcie, w drugi. Jeżeli chodzi o pracę animatora, bo wiem, że tutaj poświęciliśmy pracę rezydentki, ale co robiłaś jako animator? Jakimi aktywnościami się zajmowałaś? Czy to były bardziej aktywności sportowe, czy to były bardziej aktywności właśnie rozrywkowe, czy dwie? No to taki typowy dzień animatora zaczyna się od godziny 10. Zaczynamy jogą, czyli takim spokojniejszym porankiem. Potem ja byłam akurat animatorką all round, czyli i dla dzieci, i dla dorosłych. Później o 11 prowadziłam zajęcia manualne dla dzieci. O 12 był aquaerobik dla dorosłych. Później około 14 zaczynaliśmy na nowo po obiedzie właśnie z water polo, czyli piłką w basenie. O 15 robiliśmy taką muzykoterapię, czyli taki troszeczkę relaks przy muzyce. O 16 znowu były zajęcia dla dzieci, tym razem właśnie w basenie, różne gry i zabawy i potem zaczynaliśmy wieczorne animacje i wieczorne animacje to było mini disco o godzinie 20 i o 21 wieczorne show i każdego dnia było coś innego, albo to były wybory Miss hotelu, albo wybory Mistera, albo na przykład kobiety kontra mężczyźni i takie show, albo takie show z karaoke, albo bingo też robiliśmy show Załóż się, czyli trzeba było się zakładać o różne rzeczy z gośćmi, też ciekawsze, no i tak to tutaj wygląda. A jeżeli chodzi o ten Mr. and Mrs. Ten contest, po polsku to jest? Wybory Miss i Mistera? Dokładnie, wybory Miss i Mistera. To wszyscy w różnym wieku brali udział, czy była jakaś selekcja wiekowa? Te show akurat są bardziej ukierunkowane dla dorosłych. Wiadomo, że też są dzieci oczywiście, ale głównie chodzi właśnie o takie
aktywności bardziej dla dorosłych. Na przykład było coś takiego, że układamy właśnie osoby w rządku z po przeciwnych drużyn i trzeba przeciągnąć sznurek przez koszulki, albo na przykład która drużyna zrobi dłuższy sznur z ubrań. Więc tutaj trzeba było troszeczkę się rozebrać, żeby było troszeczkę ciekawiej na wieczór. I też jeszcze robiliśmy na przykład takie aktywności w basenach, że ludzie musieli zamoczyć ręcznik i przełożyć go nad głową, później go wykręcić. Właśnie kto miał więcej wody w wiatrze, ten wygrywał. Ja też prowadzę kursy dla animatorów, też jak jestem w Polsce, też prowadzę warsztaty dla dzieci. Robimy z dziećmi w szkołach i w przedszkolach takie różne świece, lasy w słoiku. Także ja dalej nie wyszłam z tej animacji. Ten rezydent to jest aktualna praca, bo uznałam, że właśnie trzeba iść troszeczkę poziom wyżej, że tak powiem, ale animacja dalej jest w moim sercu, bo nie da się z tego wyjść. E, Masz bardzo bogate doświadczenie i takie ciekawą historię. E, I niesamowite doświadczenia. Chciałam tutaj też podpytać, bo wybór tej ścieżki należał do ciebie, czyli ty to wybrałaś, ale czy musiałaś się na przykład zmierzyć z jakimiś komentarzami, że to nie jest, muszę to dodać, bo rozmawiałyśmy, że częściowo czasami doradzają nam rodzice właśnie o wyborze ścieżki kariery, ale czy nie zderzyłaś się z takim komentarzem, że to nie jest taka porządna praca, albo wybierz coś dla siebie i w sensie jak sobie poradziłaś z tym, bo czasami nie idziemy według tego, co jest zgodne z nami, tylko poddajemy się presji innych osób. Tak, to prawda. Często właśnie słyszę takie komentarze, że powinnam znaleźć porządną pracę, ale dla mnie to jest właśnie porządna praca, bo no naprawdę jest to coś takiego zupełnie innego. I też jak rozmawiam z ludźmi, to może to nie jest dobre słowo, ale właśnie taka jest czasami zazdrość poniekąd, jeśli chodzi o ten zawód, który wykonuję. To jest bardzo miłe i też takie bardzo satysfakcjonujące, że właśnie ktoś też to docenia i widzi to, ile to jest radości i ile tu jest właśnie wyzwań. Ale faktycznie, jeśli chodzi o akurat moją rodzinę, ja nie mam rodzeństwa, też mam taką mniejszą rodzinę. Moja mama dużo podróżowała, więc dla niej to też by była praca marzeń. I też wszystko tutaj zależy od tak naprawdę wieku, w jakim się jest. Akurat moja babcia właśnie pewnie wolałaby, żebym pracowała w urzędzie i tak naprawdę nie dziwię jej się, bo za jej czasów to była właśnie ta porządna praca, prawda? Ale nie ma w tym nic złego. Dalej akceptuję to, że jestem tutaj, mamy stały kontakt. Też z przyjaciółmi, mam wspaniałych przyjaciół, bardzo ich sobie cenię, też ich pozdrawiam. Mua. Więc też mnie odwiedzili. Wszyscy mnie odwiedzają tutaj. Nie ma takich barier, nie ma przeszkód. Jeśli ktoś chce być z tobą, to będzie z tobą mimo wyjazdów i będzie cię wspierał i też będzie rozumiał to, że nie jesteś pod telefonem cały czas. No. E, dla mnie to jest niesamowite i po prostu uważam, że no jest czego zazdrościć, no bo jest słońce, plaża, morze, po prostu fantastyczne warunki. Czy jest przesłanie na koniec, którym chciałabyś się podzielić, albo motto na koniec, które chciałabyś przekazać naszym widzom i słuchaczom? To będzie takie troszeczkę oklepane, ale uważam, że trzeba naprawdę dążyć do swoich marzeń, że nie warto się skupiać na opinii innych osób. Jeśli ktoś tutaj jest w jakimś związku, gdzie ten związek tutaj chłopak czy dziewczyna mówią, że nie jedź, nie rób nic, nie wiadomo jak się życie potoczy. Zawsze warto jest wszystkiego spróbować. Jeśli rodzina tutaj kogoś stopuje, też warto im przetłumaczyć jakkolwiek, że to jest nikt nie przeżyje twojego życia za ciebie. To jest najważniejsze motto. Trzeba się skupiać na tym, co jest w zgodzie z samym sobą. I ja na przykład jak jeżdżę samochodem, też jestem świeżym kierowcą, bo mam prawo jazdy drugi rok, to czasami się wzruszam, jak widzę te wszystkie właśnie piękne widoki, jaką mam możliwość, żeby być w tak pięknym miejscu. Słucham sobie muzyki, czasami właśnie mam gołe stopy i sobie prowadzę auto tak na bosaka, też to jest cudowne. No i jest wiatr we włosach, jest świetna muzyka w aucie i te widoki i ta pasja, która jest cały czas. Mimo jakichś tutaj konfliktów, czasami jakichś takich smutniejszych dni, no bo tutaj ktoś podejdzie do mnie troszeczkę negatywnie czy coś takiego, to i tak jakoś tak na koniec dnia, jak właśnie się zobaczy to morze i tak się uspokoi wewnętrznie, to naprawdę się to docenia i uważam, że trzeba naprawdę słuchać siebie przede wszystkim.
Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu, za ten wywiad. Było niezmiernie miło mi Ciebie gościć i posłuchać o Twojej właśnie doświadczeniu, o Twojej historii. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, lajkowania. Słuchajcie, bardzo to pomaga. Jeżeli chcesz, możesz mi postawić kawę też. No i tutaj tutaj przekazuję też. Ja bardzo dziękuję również. Było mi bardzo miło. Jesteś przesympatyczna. Cieszę się, że siedzimy w tak pięknym miejscu. Super było Cię poznać. Dziękuję za zaproszenie. I pamiętajcie, róbcie to, na co macie ochotę. Do usłyszenia. Cześć.